Okay, in our first session, we spoke about Israel as holy and one. W czasie pierwszej sesji mówiliśmy o tym, że Izrael jest święty i jedyny. And we also saw how that holiness and unity was rooted in the person of the Mashiach, the Messiah. I mówiliśmy też o tym, jak ta świętość i jedność jest zakorzeniona w osobie Mesjasza. And in this session, we're going to talk about how Israel is made Catholic and apostolic. I w czasie tej sesji będziemy mówić o tym, w jaki sposób Izrael staje się katolicki i apostolski. Again, I know that term Catholic is a little difficult for some. Jeszcze raz tutaj podkreślę, że zdaję sobie sprawę, że dla niektórych ten termin katolicki nie jest najłatwiejszy do przełknięcia. But just wait a little bit to see how I'm defining it. Ale proszę was o cierpliwość, dojdziemy w pewnym momencie i zdefiniujemy sobie ten termin. I want to focus in this session on the book of Ephesians. Chciałbym w czasie tej sesji skupić się na liście do Efezjan. The book of Ephesians is often seen as one of the greatest meditations upon the church. Ponieważ list ten jest postrzegany jako taka jedna z największych rozpraw o Kościele. And it is exactly that. I tym właśnie jest. But it's also a reflection about Israel. Ale jest on także refleksją nad Izraelem. It's a reflection about how the church itself is simply a kind of expanded Israel. Jest refleksją nad tym, w jaki sposób Kościół tak naprawdę jest poszerzonym Izraelem. Now, in order to truly do justice to these texts, I would have to take you through the entire first 3 chapters of Ephesians. Aby tak naprawdę dobrze ukazać to, co ten list mówi, musielibyśmy szczegółowo przejść przez pierwsze 3 rozdziały. We do not have the time to do that a nie mamy na to czasu. But I do that in one of the chapters of my book. Ale przechodzę szczegółowo przez te rozdziały listu w jednym z rozdziałów mojej książki. So for a fuller discussion of what we're talking about here, I recommend the study of that particular chapter. Więc jeżeli chcecie zgłębić ten temat, który tutaj tylko poruszymy, to zapraszam was do lektury rozdziału 4. To będzie mojej książki. I want to focus on the second chapter of Ephesians. Chciałbym się w czasie tej sesji skupić na drugim rozdziale listu do Efezjan. Verses 11 through 22. Wersety 11 do 22. And this section from Ephesians is really at the very heart of Ephesians 1 through 3. I ta sekcja z listu jest takim sercem całego listu. Sercem też tych pierwszych 3 rozdziałów zwłaszcza. And these verses are very carefully structured. I wersety te są bardzo starannie ustrukturyzowane. And the kind of structure they have is what biblical scholars call a chiasm or a chiasm. I ta struktura, w jakiej występują, nazywana jest przez biblistów chiasmem. And that comes from the Greek letter chi. I pochodzi to od greckiej litery chi, which is in the form of an X. Która ma taki kształt litery X. A chiasm is, you could think about it almost like the way a poem might be structured. Możecie myśleć o chiasmie jako o pewnej strukturze na przykład wiersza. It's a set of parallelisms. Gdzie mamy pewne wersety paralelne. It would
You could think about it as though it's A, B, C, D, Więc najpierw mamy wersety A, B, C, D, and then C, B, A. a następnie C, B, A. So that the first line is parallel to the last line. A więc ta pierwsza linia odpowiada ostatniej, The second line is parallel to the next to the last line. druga przedostatniej, And then all the way until you get to the very center point. i te linie tak sobie odpowiadają, aż się dojdzie do tej linii, która jest samym centrum. And the center doesn't have any parallel, it's alone. I ten wers, który jest środkowym wersetem, on nie ma sam swojego odpowiednika, jest pojedynczy. And it's the center point, which is literally the heart, the main point. I on zawiera najczęściej taką myśl kluczową, serce tego całego tekstu. So I want to read this text from the outside in. Więc chciałbym, żebyśmy przeczytali ten tekst jakby od zewnątrz, zbliżając się do tej linii środkowej. First, verse 11. Najpierw werset 11. So then remember that at one time you Gentiles in flesh, called the foreskin by those who are called the circumcision in flesh by human hands. Dlatego pamiętajcie, że niegdyś wy, poganie co do ciała, zwani nieobrzezaniem, tudzież napletkiem, przez tych, którzy zowią się obrzezaniem, od znaku dokonanego ręką na ciele. Remember that you were at that time without Messiah, being aliens from the social and political order of Israel and foreigners to the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Pamiętajcie, że w owym czasie byliście bez Mesjasza, obcy względem porządku społeczno-politycznego Izraela i bez udziału w przymierzach obietnicy, nie mający nadziei ani Boga na tym świecie. Now that's a rather extreme way of describing the condition of Gentiles. Jest to bardzo radykalny sposób opisania sytuacji, w jakiej znajdują się narody. But this is how Paul sees it. Ale Paweł widzi tą sytuację właśnie w ten sposób. It's very instructive if you take these negative phrases and turn them around. I przysłuży się to ku dobremu, jeżeli weźmiemy, pokaże nam to dużo, kiedy weźmiemy te negatywne stwierdzenia i zamienimy je w pozytywne. Because the positive form of these statements would apply to how Paul would see Israel. Ponieważ pozytywna strona pokazałaby nam, w jaki sposób Paweł widzi Izraela. Israel is with Messiah. A więc Izrael jest z Mesjaszem, It has the covenants of hope. ma przymierza nadziei, Covenants of promise, I'm sorry. Przymierza obietnicy, It has hope and it has God in the world. ma nadzieję i ma Boga w świecie. Notice there, it's with Messiah, that even before the coming of the Messiah, Israel is with Messiah. Zwróćcie uwagę, że czytamy tu, że Izrael jest z Mesjaszem, a więc nawet przed jego przyjściem już jest z Mesjaszem. And the reason that these Gentiles are without God and without Messiah is that they are separated from Israel. I powód, dla którego narody są bez Boga i bez Mesjasza, jest jeden. Są one oddzielone od Izraela. It's as simple as that. To jest bardzo proste. Nic tutaj większej filozofii za tym nie ma. God dwells in the midst of Israel. Bóg przebywa pośród Izraela. Messiah dwells in the midst of Israel. Mesjasz przebywa pośród Izraela. And when Gentiles are apart from Israel, they are therefore at some distance from God. I narody, będąc daleko od Izraela, są daleko od Boga. Now we look at the last verses starting in verse 19. Teraz popatrzmy na wersety końcowe, zaczynając od 19. Those first verses describe the Gentile condition before
their union with the Messiah. I te wersety 11-12 opisują sytuację narodów przed ich zjednoczeniem z Mesjaszem. The last verses describe the Gentile condition now joined to the Messiah. A te ostatnie wersety pokazują sytuację, w jakiej znajdują się narody po zjednoczeniu z Mesjaszem. So then you are no longer foreigners and aliens, but you are co-members of the social and political realm with the holy ones and also members of the household of God. A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami porządku społeczno-politycznego, świętych i domownikami Boga. Built upon the foundation of the apostles and prophets, Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, with Messiah Yeshua himself as the capstone or the cornerstone. gdzie kamieniem węgielnym jest sam Mesjasz Jeszua. In him the whole building is joined together and grows into a holy temple in the Lord. W nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię. In whom you also are built together into a dwelling place of God in the Spirit. W nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha. So the picture here now is of Gentiles united with Israel. A więc widzimy tutaj teraz obraz narodów zjednoczonych z Izraelem. The holy ones or the saints here are the people of Israel. Świętymi, o których tutaj mowa, jest lud Izraela. In particular, the first Jewish followers of the Messiah. Zwłaszcza pierwsi naśladowcy Mesjasza wśród Żydów. We continue on again, moving towards the center of the passage from the outside. Kontynuujemy nasze czytanie, zbliżając się ku sercu tego fragmentu. In verse 13, but now in Messiah Yeshua, you who were once far off have been brought near by the blood of the Messiah. Wers 13. Teraz w Mesjaszu Jeszui wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Mesjasza. You notice this language of being far off and of being brought near. Zwróćcie uwagę na ten język bycia daleko, a następnie stawania się bliskimi. This is temple language. To jest język używany w świątyni. The Hebrew word for a sacrifice or an offering is korban. Hebrajskie słowo na ofiarę brzmi korban, which means something that is brought near. a korban oznacza coś, co staje się bliskie, co jest przynoszone blisko. The Hebrew term for what a priest does when he offers a sacrifice A hebrajski termin, którego się używa na opisanie tego, co robi kapłan, kiedy ofiaruje ofiarę, składa ją. that Hebrew term means to bring something near. Ten termin również oznacza przynieść coś blisko. The image here is of the altar representing the presence of God in the midst of Israel. Ołtarz reprezentuje Bożą obecność pośród Izraela. And so as the sacrifice is being brought to the altar, it's being drawn near to God. A więc ofiara składana na ołtarzu, kiedy jest przynoszona na ołtarz, jest przynoszona w pobliże Bożej obecności, w Bożą obecność. The Gentiles before could not draw near. Narody wcześniej nie mogły się zbliżyć. And of course that was literally the case in the temple. I to w dosłownym tego słowa znaczeniu w świątyni. You probably know that there was a fence within the temple that kept Gentiles from getting close. Z pewnością wiecie, że był mur, który oddzielał narody i nie mogły się zbliżyć. And written on the fence was Gentiles cannot come past this on the pain of death. I na murze było napisane, że narody nie mogą się zbliżać, przekraczać tego punktu pod groźbą kary śmierci. What Paul is saying here is that through the Messiah Yeshua, something has happened that enables Gentiles to actually come into the presence of God.
A więc Paweł mówi nam tutaj, że coś się wydarzyło, co sprawiło, że przez Mesjasza narody rzeczywiście mogą się zbliżyć do Boga. Now let's look at the corresponding verse, Spójrzmy na ten wers korespondujący, which is in verse 17. 17. So he, meaning the Messiah, came and announced good news of peace to you who were far off and peace to those who were near. A przyszedłszy zwiastował pokój, zwiastował on, czyli Mesjasz, wam, którzyście daleko, i pokój tym, którzy blisko. For through him we both have access in one spirit to the Father. Bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Now, this is an allusion to a verse in the prophet Isaiah. I to jest nawiązanie do wersetu z Księgi Izajasza. What is crucial here is to see that now the verse Paul is speaking not just about the Gentiles, but also about Israel itself. Ale to, na co warto tutaj zwrócić uwagę, to to, że Paweł już nie mówi tylko o narodach, ale mówi o narodach i Izraelu. And what he says about Israel is that Israel was already near. I to, co mówi o Izraelu, to to, że Izrael już był blisko. Israel was not far away. Izrael nie był daleko. The Gentiles were far off, but Israel was already near. Narody były daleko, ale Izrael był już blisko. And yet, the picture you're getting is that Israel is now being called to draw even nearer. Ale jednocześnie mamy to wrażenie, że Izrael został wezwany do tego, aby być jeszcze bliżej. This is what is said in verse 18. I o tym czytamy w wersecie 18. For through him we both have access in one spirit to the Father. Bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. That word access is another term that it's a Greek word that translates a Hebrew word for drawing near. I to słowo przystęp w Grece oddaje hebrajski termin, który również oznacza przybliżanie się. Paul may have in mind something similar to what we have in the book of Hebrews. A więc Paweł może myśleć o czymś, co znajdujemy też w liście do Hebrajczyków. The picture in Hebrews is that even though Jews had access to the altar, they could not enter into, of course, the Holy of Holies. I tam czytamy o tym, że Żydzi, mając przystęp do ołtarza, jednocześnie nie mieli wstępu do Świętego Świętych. That is only for the high priest and that only once per year. Tam tylko najwyższy kapłan mógł wejść raz w roku. So that even for the Jew who is already near, Więc nawet ten Żyd, który już jest blisko, the Messiah is bringing them nearer. przez Mesjasza zostaje przybliżony jeszcze bardziej. Notice the term both. Zwróćcie uwagę na ten termin, po polsku mówimy jedni i drudzy. Po angielsku jedno słowo, both. Through Oboje. the Messiah, we both have access in one spirit to the Przez Father. Mesjasza jedni i drudzy mamy przystęp w jednym duchu. The Greek word for both appears several times in this section of Ephesians. I to greckie słowo oddające jedni i drudzy występuje kilkukrotnie w tej niewielkiej ilości wersetów. And who are the both? A kim są ci jedni i drudzy? Of course, it's Jews and Gentiles. Żydzi i narody. This is actually very important to notice. Bardzo ważne jest, by zauważyć ten fakt. Because some people interpret this section of Ephesians as implying that the distinction between Jews and Gentiles is eliminated. Ponieważ niektórzy odczytują te fragmenty z listu do Efezjan jako mówiące o tym, że wszelkie rozróżnienie między Żydami a narodami zostało zniesione. They think that before the coming of Yeshua there was this difference, and now in the coming of Yeshua it is completely gone. Sądzą, że przed przyjściem Jeszui były różnice,
ale po tym jak przyszedł, te różnice zostały unicestwione. But if that were the case, there's no reason to refer to both. Ale gdyby tak było, to po co pisać o jednych i drugich? There's still the sense that there are two who are coming together into the presence of God. Nadal wyraźnie widać, że są jakieś dwie części, które wspólnie przychodzą do Bożej obecności. And the text seems to be implying that it's only together that they can come now closer I into the presence. możemy też wnioskować z tego tekstu, że tylko razem są w stanie przyjść blisko do Bożej obecności. God establishes peace between Jew and Gentile in the Messiah. Bóg wprowadza pokój między Żydów i narody w Mesjaszu przez Niego. And he also opens the way for access to the holy place. I otwiera też drogę, przystęp do miejsca świętego. And yet these two are joined together. They're in a sense like one action. A jednak te dwie grupy są złączone ze sobą w jednym celu, w jednym działaniu. It's almost like saying Jew and Gentile are given access to the holy place, but only if they come in side by side. To jest niemal tak, jakby powiedziano, że Żydzi i narody są zjednoczeni i mogą wejść do tego miejsca, ale tylko kiedy przyjdą razem, kiedy przyjdą ramię w ramię. But of course, they cannot come in side by side if the Gentiles simply become Jews. Ale nie mogliby przyjść ramię w ramię, gdyby narody stały się Żydami. Nor can they come in side by side if the Jews become Gentiles. Ani też, gdyby Żydzi stali się narodami. Something else is happening here in the Messiah Yeshua. Coś innego się tutaj dzieje w Mesjaszu. We continue on moving towards the very center of the passage. Czytajmy więc dalej ku sercu tekstu. Verse 14. Werset 14. For he is our peace. He has made both one and has broken down the dividing wall. Bo On jest naszym pokojem. On, który uczynił oboje, jednych i drugich, jednym i zburzył mur podziału. Nullifying in his flesh the hostility between us. Unieważniwszy w Jego ciele wrogość między nami. Stimulated by the Torah of commandments as expressed in decrees. Pobudzaną przez Torę przykazań, jak to widać w interpretujących ją zarządzeniach. Here the emphasis is on the word peace, shalom. Tutaj podkreślone jest słowo pokój, shalom. Of course, meaning the removal of the enmity, Oznacza usunięcie wrogości, but more positively the building up of a strong bond of love. ale co więcej, ustanowienie też nowych więzów, silnych więzów miłości. And in the corresponding verse, we have the same emphasis on peace and the end of hostility. I w korespondujących wersetach widzimy ten sam nacisk na pokój i koniec wrogości. The corresponding line, thus making peace and might reconcile both in one body to God through the cross, putting to death that hostility in him. I tutaj mamy od samej końcóweczki wersetu 15. Wprowadzając pokój i by mógł pojednać oboje w jednym ciele z Bogiem przez krzyż, uśmiercając wrogość przez Niego. Once again we notice Yeshua reconciles both to God in one body. A więc po raz kolejny widzimy, że Jeszua jedna z Bogiem oboje, jednych i drugich, w jednym ciele. The reconciliation with God, the vertical reconciliation, Pojednanie z Bogiem, w takim sensie pionowym, and the reconciliation between Jew and Gentile, the horizontal reconciliation. i ma miejsce też pojednanie w sensie poziomym między Żydami a narodami. They both happen together. To pojednanie i to pojednanie dzieją się w tym samym czasie, jednocześnie. And without one, you do not have the other. I bez jednego nie ma drugiego.
And then we come to the very center of this section of Ephesians. I tym sposobem dochodzimy do wersu centralnego. So that he might create in himself from the two one new human being. Tak, by mógł stworzyć w sobie z dwojga jednego nowego człowieka. Father Peter Haken would often talk about this verse as really this center in many ways of his message. Ksiądz Peter Hocken bardzo często podawał ten wers jako dobitnie opisujący esencję misji, jaką otrzymał. The creating of this one new human being. To stworzenie tego jednego nowego człowieka. But the creation of this one new human being does not cancel or eliminate the distinction of the two. Ale powstanie tego jednego nowego człowieka nie eliminuje tych dwojga, którzy go tworzą. The two remain, but they are now joined together. Owi dwoje, jedni i drudzy, pozostają sobą, ale teraz są już złączeni. This is very much along the lines of the unity of marriage. To bardzo przypomina jedność, z jaką mamy do czynienia w małżeństwie. Where the man and the woman become one flesh. Gdzie mężczyzna i kobieta stają się jednym ciałem. And yet they remain two people. A przecież pozostają nadal dwojgiem ludzi. And there's something missing if you do not have male and female. I będzie czegoś brakowało, jeżeli w małżeństwie nie będzie mężczyzny i kobiety. In the same way, this one new human being consists of Jew and Gentile. I dokładnie na tej samej zasadzie ten jeden nowy człowiek składa się z Żydów i narodów. And if you do not have Jew or Gentile, you do not have that one new human being. Jeżeli brakuje albo Żydów, albo narodów, to nie ma w pełni tego jednego nowego człowieka. So in a sense, this is a kind of new reality, a new creation. Więc w jakimś sensie można powiedzieć, że to jest jakaś nowa rzeczywistość, jeśli chodzi o stworzenie. But in another sense, it's simply the expansion of Israel. Ale w innym znaczeniu tak naprawdę jest to tylko poszerzenie Izraela. It is the Messiah preaching to the Gentiles and bringing them now into relationship with his own people. Mesjasz głosił narodom, a następnie wprowadził ich w relacje ze swym własnym ludem. But it is also new because even the Jew is being brought closer to God. Ale jest to też nowe dlatego, że Żydzi także są jeszcze bliżej Boga, są wprowadzani bliżej. And the Jewish partner is also entering into a new kind of relationship with these Gentiles. A więc ta strona żydowska wchodzi też w zupełnie nową relację z narodami. The focus here is on the sacrificial death of the Messiah. I skupienie tutaj jest na ofiarnej śmierci Mesjasza. It is through his sacrificial death that he accomplishes this. To przez swoją ofiarną śmierć on tego dokonuje. And I think we can understand the importance of that better now, seeing in the context of the whole passage. I myślę, że łatwiej nam jest to zrozumieć, kiedy patrzymy w kontekście całego fragmentu. Throughout these verses, the image of the temple is central. Jakby przez te wersety jasno przebija nam obraz świątyni. This drawing near of Jew and Gentile. To przybliżanie Żydów i narodów. And so the way Yeshua accomplishes this is through his korban. I Jeszua dokonuje tego przez swoją korban. His own drawing near to God. Przez swoje własne przybliżenie się do Boga. His offering of his life to the Father. Przez ofiarowanie swojego życia Ojcu. And in his presenting his life to God, he presents Jew and Gentile to God with him. I ofiarując siebie samego Bogu, ofiaruje razem z sobą zarówno Żydów, jak i narody.
as he enters into the Holy of Holies, he brings Jew and Gentile along with On him. sam wchodząc do świętego świętych niesie z sobą Żydów i narody. Now, what I want to suggest here is something about how we understand the word Catholic. Więc chciałbym teraz chwileczkę porozmawiać na temat tego, w jaki sposób rozumiemy słowo katolicki. The word itself comes from the Greek and means according to the whole. I słowo jest pochodzenia greckiego i oznacza według ogółu. And therefore it refers to a kind of universality. A więc odnosi się, opisuje pewną powszechność, uniwersalność. I would offer to you the interpretation of this term that was given by Cardinal Lustiger of Paris. Chciałbym wam tutaj przytoczyć, w jaki sposób kardynał Lustiger rozumiał ten termin, jak go wyjaśniał. Most of you probably know that Cardinal Lustiger of blessed memory was himself a Jew. Prawdopodobnie większość z was wie, że świętej pamięci kardynał był sam Żydem. He was a Holocaust survivor. Przeżył Holokaust. Whose mother was killed in Auschwitz. Jego matka zginęła w Auschwitz. And he had a very strong teaching about the importance of the Jewish people. I on bardzo mocno nauczał o znaczeniu Żydów. This is Cardinal Lustiger's definition of Catholic. I w taki sposób właśnie kardynał Lustiger definiuje termin katolicki. The church is according to the whole because she is composed of both Jews and Gentiles. Kościół jest katolicki, to jest według ogółu, bo jest kościołem Żydów i narodów. For Cardinal Lustiger, that's what the word means, Catholic. Dla kardynała Lustiger dokładnie to oznaczało słowo katolicki. And it is evoking really this passage in Ephesians chapter 2. I od razu nam to przywołuje na myśl ten właśnie fragment z Efezjan. If we think of Catholic in this sense, then it is fundamentally a trait of Israel. Więc kiedy myślimy o terminie katolicki w tym znaczeniu, to automatycznie nam się to wiąże z Izraelem. It is Israel now opened up. Wiąże nam się to z otwarciem Izraela. It is a set of Gentiles who are now brought into the household. Widzimy, że oznacza to, że narody zostają wprowadzone do domu. Not becoming Jews, but becoming part of an expanded Israel. Nie stają się Żydami, ale stają się częścią poszerzonego Izraela. I love an expression that was coined by the great Protestant theologian Karl Barth. Bardzo lubię takie wyrażenie, które ukuł protestancki teolog Karl Barth. He said, "We Gentiles are all guests in the house of Israel." On powiedział, my narody jesteśmy gośćmi w domu Izraela. Now, I think this is a rather radical way of thinking about Catholic. I myślę, że to nie jest taka standardowa, a raczej kontrowersyjna wersja spojrzenia na termin katolicki. And it's, even though it was articulated by an eminent Catholic cardinal, I nawet jeżeli mówił o tym znakomity i znany kardynał katolicki, I think it should be rather challenging to most Catholics. to myślę, że dla większości katolików takie rozumienie tego terminu będzie wyzwaniem. And this, of course, was the intention of Cardinal Lustiger. I oczywiście taki był zamiar kardynała Lustiger. And my intention as well. I mój zamiar również. If Jews are not part of this body of Messiah, it is not Catholic, or at least not Catholic enough.
Jeżeli Żydzi nie będą częścią ciała Chrystusa, to ciało nie będzie katolickie, nie będzie kościołem powszechnym, a przynajmniej nie powszechnym wystarczająco. And of course, there have always been Jews within the church. Oczywiście, w kościele zawsze byli Żydzi. In every generation, there are Jews who come to believe and who are baptized. W każdym pokoleniu znajdują się tacy Żydzi, którzy przechodzą przyjmują chrzest i wchodzą do kościołów chrześcijańskich. And some of them find their way into Protestant churches. Niektórzy trafiają do kościołów protestanckich. Some of them find their way into the Catholic Church. Niektórzy do kościoła katolickiego. Some of them find their way into the Orthodox Church. Niektórzy do prawosławnego. In our days, some of them find their way into the Messianic Jewish movement. A za naszych czasów niektórzy z nich trafiają do kongregacji Żydów mesjańskich. But I don't think it's enough that there simply be Jews in the church. Ale nie sądzę, by wystarczało, żeby po prostu w kościele byli Żydzi. Paul's message here is not simply that there happen to be Jews within a community. Ponieważ Paweł nie mówi tu o tym, że w tej wspólnocie zdarza się, że są Żydzi. Paul is speaking about Jews who are truly representative of the whole reality of Israel. On tutaj mówi o Żydach, którzy są takimi naprawdę z krwi i kości reprezentantami całego Izraela. This is why that image of the Jew and the Gentile side by side walking into the presence of God is so important. Dlatego ten obraz Żydów i narodów, którzy ramię w ramię wchodzą w Bożą obecność, jest tak ważny. The Gentile realizes that they are holding hands with someone who is the representative of the entire heritage of Israel. Narody zdają sobie sprawę, że idą ramię w ramię, trzymają się za rękę z kimś, kto reprezentuje cały naród Izraela. But the churches have not related to the Jewish people in their midst in this way. Ale kościoły nie traktowały w ten sposób, nie podchodziły w ten sposób do tych Żydów, którzy znaleźli się wśród nich. I will speak more about this afternoon. Dziś po południu poruszę ten temat głębiej. But of course in the past the desire was simply to get the Jews to become Gentiles as quickly as possible. Oczywiście w przeszłości Kościół to, co chciał zrobić, to po prostu jak najszybciej zamienić Żydów w narody. These days the churches tend to be more positive about the Jewishness of the Jews in their midst. Obecnie kościoły bardziej pozytywnie podchodzą do żydowskości Żydów, którzy są ich członkami. But it's still related to as kind of a past heritage. Ale nadal się tą żydowskość traktuje jako jakieś takie już przestarzałe dziedzictwo. Something that shouldn't intrude too much in the way in which the Jews within the church are actually living. Coś, co nie powinno zbyt mocno wpływać na to, w jaki sposób Żydzi funkcjonują wewnątrz Kościoła. Because of course that would cause disunity. Bo to by oczywiście spowodowało rozłamy. But the picture of Ephesians is of course not one of disunity. Ale ten obraz w Efezjan nie pokazuje nam rozłamu. But it is one of enduring distinction. Ale pokazuje nam trwałe rozróżnienie. And so if the church does not celebrate the distinctive Jewish identity of its Jewish members, A więc jeśli Kościół nie będzie cieszył się z tej odrębnej tożsamości żydowskiej swoich członków, it is not adequately Catholic. to nie będzie wystarczająco katolicki, nie będzie wystarczająco powszechny. According to the whole. Według ogółu. And it clearly is not reflecting this picture of the church and Israel that you see in Ephesians chapter 2. I widzimy tutaj, że to jest refleksja z tego fragmentu z listu do Efezjan, który omawialiśmy. So this is a picture of a kind of Catholic Israel. A więc taki jest obraz katolickiego Izraela. An expanded Israel. Poszerzonego Izraela. But how does it happen? Ale w jaki sposób możemy dojść do takiego miejsca? We already saw that the instrument by which it's accomplished is the sacrifice of Jesus. Widzimy, że
jest to osiągane, dokonywane poprzez ofiarę Jezusa. But how is that actually concretely applied to the lives of the Gentile peoples? Ale w jaki sposób to się konkretnie stosuje w życiu poszczególnych ludzi z narodów? Ephesians 2 and 3 tells us how. Rozdziały 2 i 3 listu do Efezjan mówi nam o tym, jak. It comes through the apostles. Dzieje się to przez apostołów. We see already at the end of chapter 2 the way the apostles and the prophets make up the foundation of this new community. Widzimy pod koniec 2 rozdziału, w jaki sposób apostołowie tworzą fundament tej nowej wspólnoty. In chapter 3, verses 5 through 6, Paul makes it even more explicit. A w wersetach 5 i 6 3 rozdziału listu do Efezjan Paweł mówi o tym jeszcze wyraźniej, jeszcze jaśniej. He writes, in former generations, this mystery was not made known to humankind, as it has now been revealed to his holy apostles and prophets by the Spirit. Nie była ona oznajmiona synom ludzkim w poprzednich pokoleniach, tajemnica, tak jak teraz została objawiona przez Ducha świętym Jego apostołom i prorokom. That is, this To is znaczy, meaning the mystery, this is what the mystery is, tym jest tajemnica, that the Gentiles have become co-heirs, co-members of the body, and co-sharers with the holy ones of the promises in Messiah Yeshua through the good news. że narody już są współdziedzicami i współczłonkami ciała i współuczestnikami obietnicy w Jeszui Mesjaszu przez Ewangelię. Now, I believe my translator has given her own translation into Polish of Tak. these verses. Is that correct? Yeah. And I thank my translator for doing that. Tak, tutaj trochę jest modyfikacja w stosunku do Biblii Tysiąclecia. Because Podobnie jak te wszystkie inne wersety, które stosowaliśmy, jak widać. Because I was trying to bring out something about the Greek of some of those words in those verses. I jakby zastosowaliśmy ten zabieg, ponieważ chodziło tutaj o pokazanie tego, co Greka sugeruje w tych wersetach. And they are the three words that I translated as co. I to są 3 słowa, które ja tłumaczyłem z tym przedrostkiem współ. In the Greek, it's a prefix that means with. A w Grece jest to taki przedrostek, który oznacza z. Unfortunately, many translations from the Greek do not convey this aspect of those words. Wiele przekładów nie oddaje w ogóle tego aspektu tych słów, nie oddaje właściwego greckiego rozumienia. In other words, what Paul is saying here again is the mystery is that Gentiles are being brought into this heritage along with Jews. A więc to, co Paweł mówi, on mówi o tym, że tajemnica polega na tym, że poganie zostają wprowadzeni w dziedzictwo Żydów razem z Żydami. Now it's clear that in the teaching of Jesus, he did not explain all of this to his apostles. Wiemy o tym, że Jezus w swoich nauczaniach nie wyjaśniał tego wszystkiego swoim apostołom. If he had explained these things, they would not have had as much difficulty as they did in figuring it out. Gdyby wyjaśnił, to byłoby im prościej, a tak musieli sami kombinować, żeby do tego dojść. In our next session, I'm going to talk a little bit about the Jerusalem Council in A Acts więc 15. będziemy mówić o pierwszym Soborze Jerozolimskim na następnej sesji. It was difficult for the apostles to work out their understanding of the relationship of Jews and Gentiles. Było bardzo trudno apostołom wypracować sobie jakąś opinię, zrozumieć, jak te relacje między nimi a narodami powinny wyglądać. But after it was worked out, they looked and they said, this is a revelation from God. Ale kiedy już doszli do tego, to patrząc
na to, do czego doszli, stwierdzili, że to jest objawienie od Boga. We now see something that we never saw before. Widzimy teraz coś, czego wcześniej nie widzieliśmy. It was that picture of Catholic Israel. Obraz katolickiego Izraela. And then they are the ones who went out and made it a reality. I to oni poszli na cały świat i uczynili ten obraz rzeczywistością. Through their preaching and through establishing new communities. Przez głoszenie Ewangelii i zakładanie nowych wspólnot. And through bringing those communities into relationship with other communities. I przez tworzenie relacji między tymi wspólnotami. And in particular, in bringing all of those communities together into relationship with the community of Jerusalem. I zwłaszcza przez tworzenie relacji między każdą z tych wspólnot a Kościołem w Jerozolimie. The apostles are going out, of course, representing Yeshua. Apostołowie wychodzą do świata reprezentując Jeszuę, But that's not all that they represent. ale nie tylko Jego. There's a reason why Yeshua chose 12 apostles. Jest powód, dlaczego Jeszua wybrał akurat 12 apostołów. He chose 12 apostles because they represent the 12 tribes of Israel. Ponieważ reprezentują 12 pokoleń Izraela. When the apostles go out, they are representing Israel. A więc apostołowie, wychodząc do świata, reprezentują Izrael. Only representatives of Israel were competent to expand Israel. Ponieważ i tylko reprezentanci Izraela mieli kompetencje, by Izrael poszerzyć. We often reflect on the fact why it is so important that Yeshua had to be Jewish. Często zgłębiamy ten fakt, że Jeszua był Żydem i z jakiego powodu jest to ważne, jakie to ma konsekwencje. But people rarely talk about why it is absolutely essential that the apostles had to be Jewish. Ale rzadko się mówi na temat, dlaczego kluczowe jest to, że apostołowie także byli Żydami. They simply could not have been Gentiles. Po prostu nie mogli być z narodów. Because a Gentile could not have represented Israel to the Gentiles. Ponieważ ktoś z narodów nie mógłby przed narodami reprezentować Izraela. Only Jews could do for the Gentiles what the Gentiles needed to be done. Tylko Żydzi mogli dla narodów zrobić to, co trzeba było zrobić. And this is one of the reasons why it's important for us to understand Israel and the church as being apostolic. I właśnie to jest jeden z powodów, dla których tak ważne jest, byśmy zrozumieli, że Kościół i Izrael są apostolskie. To speak about Israel as apostolic is to speak about Israel also as Catholic. Ponieważ i mówiąc o Izraelu jako będącym apostolskim, mówi się o Izraelu, który jest jednocześnie katolicki, powszechny. But to speak about the church as apostolic is to speak about the church as also being an expansion of Israel. A mówić o Kościele, który jest apostolski, to mówić o Kościele, który jest też poszerzonym Izraelem. The one and holy Israel has now become Catholic by virtue of being apostolic. Jeden i święty Izrael stał się teraz katolicki na mocy bycia apostolskim. And the apostolic and Catholic Church can only be one and holy by being rooted in the one and holy Israel. A powszechny i apostolski Kościół może takim być wyłącznie będąc zakorzenionym w Izraelu. Now, a final point. Teraz podsumowanie. The question, of course, then gets raised, what about those members of Israel who don't believe in the Messiah? Od razu nam przychodzi na myśl pytanie, a co z tymi Żydami, Who do not believe którzy in nie the Messiah? wierzą w Mesjasza, w Jeszuę Mesjasza? Well, one thing should be clear from this morning session.
jedno już powinno być jasne po naszej pierwszej sesji. They cannot actually be separated from Israel. Wiemy, że nie stanowi to podstawy, aby zostali oddzieleni od Izraela. The name of God rests upon them. Ponieważ imię Boga spoczywa na nich. Their faithfulness or unfaithfulness is beside the point. Ich wierność czy brak wierności tu nie ma znaczenia. There's an objective reality here. Ponieważ mamy tu do czynienia z pewną obiektywną rzeczywistością. Israel is Israel and will forever be Israel. Izrael jest Izraelem i na wieki Izraelem pozostanie. And this says nothing about the spiritual condition of the individual members of Israel. I nie ma tam mowy o jakichkolwiek warunkach dotyczących duchowej kondycji któregoś z jego członków. But we learn more also from Paul. Paweł pokazuje nam coś jeszcze. Particularly from verse 16 of Romans 11. Zwłaszcza list do Rzymian, rozdział 11 od wersetu 16. Paul says, if the part of the dough offered as first fruits is holy, then the whole batch is holy. And if the root is holy, then the branches also are holy. Czytamy tam, jeżeli bowiem zaczyn jest święty, to i ciasto. Jeżeli korzeń jest święty, to i gałęzie. Now, the first fruits here almost certainly are speaking of the Jewish followers of Yeshua. I ten zaczyn, o którym tutaj mowa, to najprawdopodobniej pierwsi żydowscy naśladowcy Jezusa. In Paul's own context, the apostles, all of the apostles, and the apostolic community of Jerusalem. W kontekście Pawła należą do nich pierwsi apostołowie, Kościół w Jerozolimie. And I think this is very significant. Uważam, że jest to bardzo znaczące. We spoke about the importance of the role of the Jewish believers in Yeshua within the life of the church. Mówiliśmy o tym, jak ważna jest rola żydowskich naśladowców Jeszuły w ciele Chrystusa, w życiu Kościoła. Without the visible presence of such Jews, the church is insufficiently Catholic. Bez ich widocznej obecności Kościół jest niewystarczająco katolicki. Without the presence of such Jews, there's something imperfect about the Gentiles' entry into the presence of God. Bez ich obecności jest pewien brakujący element w tym momencie wejścia w Bożą obecność. But Paul here is telling us now something about the role of the Jewish disciples of Yeshua in relationship to the Jewish people as a whole. A tutaj Paweł mówi o tym, jaka jest rola żydowskich naśladowców Jeszuły w stosunku do całej reszty Izraela. In some way, the Jewish disciples of Yeshua assure the holiness of Israel as a whole. W jakimś sensie żydowscy naśladowcy Jezusa są gwarantem świętości całego narodu. This, of course, must mean that it's expected that the Jewish disciples of Yeshua are continuing to live within the Jewish community. Z tym wiąże się to, że trzeba się upewnić, aby ci żydowscy naśladowcy Jeszui dalej byli częścią szeroko rozumianej wspólnoty żydowskiej. In living within the Jewish people, these Jews are bringing something that may be hidden and yet which is very powerful into the life of the Jewish people. Żyjąc pośród innych Żydów, oni wnoszą w ich rzeczywistość coś, co jest ukryte, a ma tak wielkie znaczenie. And so Israel itself remains one and holy. A więc sam Izrael pozostaje jedyny i święty. Even though there is a kind of division within Israel between those who have received the Messiah and those who have not. Nawet jeżeli jest w samym Izraelu ten podział między tych, którzy przyjęli Mesjasza i całą resztą. And so I would just conclude again by saying this is a picture
of Israel, one, holy, Catholic, and apostolic. Więc jeszcze raz chciałbym podsumować, że patrzyliśmy tutaj na obraz Izraela, który jest jeden, święty, katolicki, powszechny i apostolski. It's a picture that kind of recenters the church's perspective on itself. Ten obraz może pomóc Kościołowi wykalibrować na nowo spojrzenie na samego siebie. The dangers of all of the churches tends to be one towards self-sufficiency. Zagrożeniem dla wszystkich kościołów jest to, że mogą się uważać za samowystarczalne. The sense that, it's nice to have good relationships with other churches, but basically we have what we need. W tym znaczeniu, że mogą sobie myśleć, miło jest mieć właściwe, dobre relacje z innymi kościołami, ale my tutaj mamy wszystko, czego nam potrzeba. And when the Spirit comes to us in a powerful way, one of the things it does is it changes that sense of self-sufficiency. I kiedy przychodzi do nas z mocą Duch, to jedna z pierwszych rzeczy, którą robi, to zmienia i narusza tą naszą samowystarczalność. We have the sense suddenly we really need one another. I nagle zaczynamy rozumieć, że potrzebujemy innych, potrzebujemy siebie nawzajem. There are gifts that the other has that complete who I am. Są dary, które mają ci inni, które są uzupełnieniem tego, co ja mam. But when we see this picture of Israel, it even more radically changes our sense of self-sufficiency. I patrząc na Izrael w ten sposób, jaki tu omówiliśmy, to samo to zmienia już nasze poczucie samowystarczalności. We thought before the church was simply complete in itself. Wcześniej myśleliśmy, że Kościół sam w sobie jest pełny, kompletny. Perhaps each of the parts needed to be completed by the other parts. Być może patrzyliśmy na to, że różne jego części muszą zrozumieć, że potrzebują siebie nawzajem, że się uzupełniają. But still the church is self-sufficient apart from its need for God. Ale ten szeroko rozumiany Kościół chrześcijański jest samowystarczalny w sensie, że zależy i potrzebuje tylko Boga. And this picture from the book of Ephesians, I think, challenges that view. I ten obraz z listu do Efezjan podważa takie spojrzenie. To be truly Catholic, the church must be a community of Jews and Gentiles. Aby być prawdziwie powszechnym, być prawdziwie katolickim, Kościół musi być wspólnotą Żydów i narodów. And to be one and holy, it must be rooted in the soil of Israel. I aby być jednym i świętym, musi być zakorzeniony w ziemi Izraela. Okay, that's it for this session. Dziękujemy.